Cześć! Jechałem ostatnio przez Czechy w drodze z Austrii i w niektórych czeskich miasteczkach rozglądałem się, czy nie będzie jakichś targów staroci, na których mógłbym poszukać starych urządzeń, na przykład starych odkurzaczy. Przejeżdżałem m.in. przez fantastyczny, piękny Mikulow na austriacko-czeskiej granicy, bardzo warte odwiedzenia miasteczko. Co prawda nie znalazłem akurat żadnych targów staroci, ale przypomniało mi się przy okazji, że przecież mam w warsztacie już chyba od roku zupełnie ciekawy, stary czechosłowacki odkurzacz Elektro Praga z myślę ciekawą historią i o tym odkurzaczu chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Zresztą wspomniałem o tym w takiej króciutkiej, zakulisowej zapowiedzi kilka dni temu w nagraniu, w którym mówiłem o pomysłach na treść czy tematykę następnych odcinków. Odkurzacz ten kupiłem kiedyś, choć nie miałem wtedy jeszcze w kolekcji innych czeskich czy czechosłowackich odkurzaczy, ale ten wydał mi się intrygujący, bo spójrzcie, kształtem bardzo przypomina stare polskie odkurzacze Alfa, czy ich późniejsze modele Alfa 2 z przełomu lat 50. i 60. Pomyślałem sobie wtedy, o, to pewnie jakaś czechosłowacka kopia polskiej Alfy, warto ją mieć. Ale teraz mi się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie, o tym jednak opowiem troszeczkę później. Alfę na razie odstawiam, jeszcze do niej w kolejnej części tego nagrania wrócimy. Odkurzacz jest w bardzo ładnym stanie, wygląda prawdę mówiąc na mało używany. Niestety nie mam do niego żadnych akcesoriów, chociaż widziałem fotografię całego oprzyrządowania do tych odkurzaczy w ofertach sprzedaży głównie na czeskich portalach aukcyjnych. Przyznaję, że na polskich portalach aukcyjnych tylko raz widziałem taki odkurzacz Elektro Praga. Są inne czeskie modele, ale o nich może trochę później powiemy. Nie miałem nawet początkowo kabla do tego odkurzacza, ale tutaj pasuje taki klasyczny kabel do starych urządzeń gospodarstwa domowego, tak jak ten kabel od jakiegoś starego Prodiża. Zresztą już go używałem na przykład z niemieckim przedwojennym odkurzaczem Progress, który miał dokładnie takie samo gniazdko. Jak wspomniałem, jest to odkurzacz wyprodukowany w państwowych zakładach Elektro Praga, prawdopodobnie w Chlińsku, w miejscowości Chlińsk. Typ odkurzacza, spójrzmy na tabliczkę znamionową, to V300. Przypuszczam, nie wiem tego na pewno, ale przypuszczam, że V to jest skrót od czeskiego wysawacz, czyli właśnie odkurzacz. Ale może jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego skrótu V, ale o tym też opowiem później. Jeżeli chodzi o wiek tego odkurzacza, przyznaję, że nie jestem pewien. Nie ma tutaj na pewno daty na tabliczce znamionowej. Widziałem troszkę starsze modele tego czeskiego odkurzacza V300 z lat 50. Znalazłem stronę internetową z czechosłowackimi odkurzaczami z tej samej fabryki Elektro Praga, ale tam wymienione są jako najstarsze modele odkurzacze typu Standard, Jupiter i Pluto. Ten Pluto zresztą jest strasznie fajny, nigdy go nie widziałem. Produkowane od 1955 czy 1956 roku do początku, czy najpóźniej do połowy lat 60. To są odkurzacze typu 400, 401 i 402. Ale nie ma tam tych wczesnych odkurzaczy typu V300. Zakładałbym, że powstawały one w pierwszej połowie lat 50., ale nie wiem do kiedy były dokładnie produkowane. Pewnie nie dłużej niż przełom lat 50. i 60., czy najpóźniej początek lat 60. Przyznaję, że nie mam doświadczenia z tymi typami czeskich czy czechosłowackich odkurzaczy. Zobaczymy, może jakąś wskazówkę znajdziemy na silniku wewnątrz tego urządzenia. Poszukałem trochę informacji o historii fabryki Elektro Praga i zanim rozkręcimy ten odkurzacz, powiem o niej kilka słów. Ta historia sięga jeszcze czasów przedwojennych, kiedy praski inżynier i biznesmen Jan Proszwitz rozpoczął produkcję domowych radioodbiorników, a następnie w Libni, w miejscowości Libni, założył fabrykę żelazek i młynków do kawy. W czasie II wojny światowej w 1943 roku Jan Proszwitz był współzałożycielem firmy ESA w miasteczku Chlińsk. ESA była skrótem od Elektrotechnicznej Spółki Aukcyjnej i do końca wojny fabryka oficjalnie produkowała części telefoniczne, czy rozdzielnice, czy rozdzielacze telefoniczne dla niemieckiej artylerii. Dzięki temu wielu robotników uniknęło deportacji na roboty do III Rzeszy.
Po II wojnie światowej firma rozszerzała stopniowo produkcję sprzętu gospodarstwa domowego, ale bardzo szybko, bo już po lutym 1948 roku została przejęta przez nową komunistyczną władzę i upaństwowiona, znacjonalizowana. Przestała istnieć marka ESA, a powstała właśnie państwowa Elektropraga, która od 1960 roku zaczęła używać znaku towarowego ETA, czyli to jest skrót od elektrotechniczne aparaty. W 1952 roku właśnie do Chlińska przeniesiono produkcję odkurzaczy, która wcześniej odbywała się w fabryce w Rynowicach. Tam powstawały one jeszcze, o ile wiem, od czasów przedwojennych. Początkowo produkowano m.in. właśnie modele V300 i V200. Obydwa oparte były, jak mi się wydaje, o przedwojenne niemieckie odkurzacze AEG model Vampyr. Jakiś czas temu pokazywałem w jednym z poprzednich nagrań starą reklamę właśnie odkurzaczy Vampyr z 1939 roku, chyba podczas opowiadania o takim ręcznym odkurzaczyku Vampiret z lat 70. czy z przełomu lat 60. i 70. Pokażę tę reklamę jeszcze raz. Widać tutaj doskonale właśnie model 300, ale poniżej także model 200, taki trochę w kształcie kubełka. Czechosłowacki odpowiednik modelu Vampyr 200, produkowany pod nazwą V200, był bardzo, bardzo podobny i tak samo zbliżony konstrukcją był najstarszy czechosłowacki model V300. Nie mam go niestety, ten tutaj jest troszeczkę nowszy, ale nadal oparty o przedwojenną konstrukcję AEG. Teraz widzicie, jak bardzo pomyliłem się, sądząc początkowo, że ten odkurzacz, ten czeski odkurzacz Elektropraga był kopią polskiej Alfy. Moim zdaniem to właśnie produkcja polskiej Alfy z tymi bakelitowymi osłonami wlotu i wylotu powietrza pod koniec lat 50., ponieważ wcześniej były one wykonane z metalu, a cały odkurzacz bardziej przypominał niemieckie Omegi, ale z tymi bakelitowymi osłonami ten model Alfy był oparty o czechosłowackie odkurzacze Elektropraga, czy w każdym razie o techniczne rozwiązania stosowane w tych odkurzaczach, a tym samym o jeszcze starsze przedwojenne niemieckie odkurzacze AEG. Możemy nawet z ciekawości zobaczyć, na pewno ten odkurzacz Elektropraga jest troszeczkę o kilka centymetrów, jakieś 5-6 centymetrów dłuższy od polskiej Alfy, ale bardzo mnie ciekawi i tego jeszcze nie wypróbowywałem, czy na przykład można tutaj wymienić te osłony wlotu powietrza, czy pokrywy silnika. Zaraz spróbujemy to zobaczyć. Zobaczymy też średnicę, czy na przykład da się tutaj wymienić worek. Myślę, że tak. On jest może minimalnie większej średnicy, ale to jest dosłownie kwestia 1 czy 2 mm. Natomiast spróbujmy założyć tę pokrywę. Nie. Nie, ona jednak nie pasuje. Te polskie pokrywy są prawie podobne, ale jednak troszeczkę szersze. Myślę, że taka polska pokrywa pasowałaby na odkurzacz Elektropraga, chociaż widać, że jest, no powiedzmy od biedy, ale ona jest troszeczkę luźna. Założę ją tutaj, aha, jeszcze włożę worek. Czyli generalnie zamienić tych pokryw nie można, aczkolwiek trzeba przyznać, że one są do siebie bardzo, bardzo podobne. W każdym razie technicznie jest to niemal identyczne rozwiązanie. Przypuszczam, że z tymi pokrywami silnika byłoby bardzo, bardzo podobnie. Tutaj są oczywiście różnice konstrukcyjne. Polskie Alfy nie miały tego gniazdka do podłączania kabla. Tutaj kabel już był wprowadzony bezpośrednio do środka i też przełącznik w polskich Alfach znajduje się w rączce, a nie w tej części bakelitowej pokrywy silnika. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że konstrukcyjnie są to odkurzacze bardzo, przynajmniej zewnętrznie, do siebie zbliżone. Obydwa na takich charakterystycznych metalowych płozach. Zresztą to rozwiązanie stosowano później też w pierwszych wczesnych modelach odkurzacza Alfa K2 z samego początku lat 60.
Niestety nigdzie w historii Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego i późniejszych zakładów Zelmer nie znalazłem nigdzie wzmianki o tym, że odkurzacze te faktycznie mogły być oparte o czeskie urządzenia, no ale niewątpliwie te czeskie czy czechosłowackie urządzenia były starsze i z pewnością stanowiły jakąś tam podpowiedź czy inspirację dla konstruktorów tych wczesnych polskich odkurzaczy z końca lat 50. czy z początku lat 60. Zresztą te same rozwiązania konstrukcyjne ciągnęły się później w Polsce przez praktycznie całe lata 60. aż do początku lat 70. To jest na przykład odkurzacz Alfa 2, jeżeli dobrze pamiętam, z 1970 roku. I jak widzicie, on ciągle jeszcze jest, pomijając szczegóły, jest bardzo, bardzo kształtem zbliżony do tych starych czechosłowackich odkurzaczy, a tym samym jednak no, do starych niemieckich przedwojennych odkurzaczy AEG. Myślę, że zrobię teraz przerwę w tych opowieściach historycznych. Troszkę jeszcze do nich później wrócimy, ale zajrzyjmy teraz wreszcie do środka do tego odkurzacza i spróbujmy go później uruchomić. Jeżeli oglądaliście króciutką zapowiedź, którą już publikowałem na moim kanale, to widzieliście tam, że ten odkurzacz działa, ale nie zaglądaliśmy wtedy jeszcze do środka. Bardzo mnie ciekawi na przykład, jaki typ silnika znajduje się w tym odkurzaczu. Zupełnie nie mam, tak jak już wspomniałem, doświadczenia z tymi czechosłowackimi odkurzaczami i nie wiem zupełnie, czego się spodziewać. Zacznijmy od wyjęcia worka na kurz. Bakelitowa pokrywa jest bardzo ładnie zachowana, nie jest nigdzie popękana. Worek prawdopodobnie oryginalny, również jest w bardzo dobrym stanie. W środku odkurzacz wydaje się być w bardzo, bardzo dobrym stanie. Ja tutaj, prawdę mówiąc, nie widzę śladu rdzy. To, co jest ciekawe, to jest przynajmniej tak na oko silnik o stosunkowo małej średnicy. Jednak w tych starych polskich odkurzaczach, spójrzcie, tak jak ten silnik SK5A z 1962 roku, one mają jednak dużo, dużo większą średnicę. Praktycznie wypełniają cały ten korpus odkurzacza wewnątrz. A tutaj ten silniczek jest, tak jak na niego patrzę, znacznie, znacznie mniejszy, troszeczkę jakby od modelu polskich ręcznych odkurzaczy Gamma 2 na przykład. No i podobnie jak w przypadku polskiej Alfy, pokrywa silnika trzyma się na 3 śrubkach. No i ten teraz najciekawszy moment, czyli zdejmujemy pokrywę silnika. Tutaj bardzo ładnie widać wszystkie połączenia, przewody idące do włącznika, przewody idące tutaj do gniazdka, do którego podłączany był kabel zasilający. Silnik montowany jest na takiej klamrze troszeczkę podobnej, aczkolwiek to jest minimalnie inne rozwiązanie niż w tych polskich odkurzaczach, ale generalnie trzyma się bardzo podobnie. O, poszła. Bardzo opornie, ale idzie. Niewątpliwie ten odkurzacz od czasu, kiedy zmontowano go w fabryce, nie był rozkręcany ani serwisowany. Mam wrażenie, że on jest dokładnie w stanie fabrycznym i nikt do niego do tej pory nie zaglądał. W polskich odkurzaczach to mocowanie wygląda jednak troszeczkę inaczej i mam wrażenie, że silnik można o wiele szybciej wyjąć. Tutaj widzę, że pomiędzy tą klamrą a silnikiem znajduje się jednak taka gumowa poduszeczka, której zadaniem było właśnie amortyzowanie silnika i izolowanie go i dociskanie go tutaj do korpusu odkurzacza. Wyglądało to w
w ten sposób. W polskich odkurzaczach Alfa czy Alfa 2 troszeczkę inaczej to zastosowano, troszkę inne rozwiązanie. Znajdziecie to w filmach na moim kanale. Na końcu tego nagrania na pewno zamieszczę linki do przeglądu kilku podobnych polskich odkurzaczy. O, tak wygląda to wszystko po odkręceniu i widzę, że jest tutaj jeden przewód, który idzie na masę odkurzacza. Jest po prostu, nie wiem czy to widzicie, tutaj podczepiony do korpusu odkurzacza i jego będę musiał tutaj od kostki, od izolatora odczepić, bo inaczej nie wyjmę silnika. Może jednak postawię teraz ten odkurzacz. Mam nadzieję, że to jest dosyć dobrze widoczne. Tutaj ten przewodzik muszę na chwilkę odłączyć od odkurzacza. I teraz mogę wyjąć cały silnik. Tutaj jest troszeczkę podobnie jak w polskich odkurzaczach, taka guma trzymająca i amortyzująca silnik. Tu możemy od razu zajrzeć do wnętrza, do korpusu tego odkurzacza. Gumę w sumie mogę włożyć tutaj z powrotem. O, i mamy tutaj jednak wyjęty silnik, który no jednak bardzo różni się od polskich silników do odkurzaczy, tak jak ten z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z początku lat 60. Chciałbym przede wszystkim spróbować ustalić, jaki jest to model silnika. Niestety nie widzę nigdzie tabliczki znamionowej. Bardzo mnie ciekawi, tego przyznaję, że nie wiem, czy fabryka Elektropraga produkowała również silniki do własnych urządzeń, czy korzystano z silników produkowanych w innych fabrykach. Tego nie wiem. Porobię zdjęcia tego silnika i postaram się troszkę poczytać, poszukać informacji w internecie. Przyznaję, że jest to pierwszy raz, kiedy z takim silnikiem mam do czynienia. Tutaj na silniku widzę tylko jakieś dwa odbite numery, 30 i 51. Na włączniku postaram się zaraz pokazać fotografię, być może będzie to widoczne. Widnieje również logo fabryki Elektropraga. Widnieje tutaj również znaczek czeskiej kontroli technicznej, o którym powiem troszeczkę później. Ten sam, który jest widoczny na tabliczce znamionowej na korpusie odkurzacza, czyli jest to włącznik produkowany również w fabryce Elektropraga. Nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować znaleźć w internecie opis tego silnika. Natomiast my za chwilkę wypróbujemy jego działanie. On powinien działać, widzieliśmy to już na przykładzie tego odkurzacza, ale chciałbym go uruchomić także poza odkurzaczem. Na pewno to, co możemy zrobić, to zajrzeć do szczotek tego silnika. Bardzo mnie ciekawi, jakie szczotki się w nim znajdują i w jakim są stanie. Sądząc po stanie tego odkurzacza, także szczotki powinny być bardzo ładne. Czyżby były aż tak malutkie? Trochę zabawna historia, bo próbowałem wyjąć szczotkę z tego odkurzacza i mam wrażenie, że jej tutaj kompletnie nie ma. To znaczy to, co się wysypało, spójrzcie, te drobinki, to są resztki szczotki. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Tak. Czyli zobaczcie, tutaj szczotka, myślę, że to widać w tej chwili. Jest po prostu totalnie starta. Tutaj został jeszcze, nie wiem, 2 mm może zostały tej szczotki, ale ona jest kompletnie zużyta, czyli całe szczęście, że uruchamiając ten odkurzacz w zapowiedzi tego nagrania nie narobiłem tutaj jakichś szkód i jednak jest to dowód na to, że przed uruchomieniem starych urządzeń powinno się je przynajmniej w taki bardzo podstawowy sposób przejrzeć, sprawdzić szczotki, sprawdzić połączenia. Ja w zapowiedzi tego nagrania, ufając w dobry stan tego odkurzacza, kierując się jego dobrym wyglądem zewnętrznym, uruchomiłem go. Okazuje się, że tu praktycznie już nie ma szczotek. Czyli też jest to dowód na to, że ten odkurzacz jednak nie jest aż tak nieużywany, jak sądziłem na początku.
dziw, że on w ogóle ruszył. Tutaj jedna z tych szczotek musiała się praktycznie podczas pracy tego odkurzacza, kiedy uruchomiłem go ostatnim razem, praktycznie kompletnie rozpaść. Widzę, że to są prawdopodobnie takie malutkie szczotki, jakie używałem m.in. do polskiego odkurzacza Gamma 2 z 1959 roku. Chyba nawet powinienem mieć takie w moich zbiorach. Zobaczymy, czy one pasują. Tutaj mam takie malutkie szczotki, chyba 5 na 6 mm. One są jednak troszeczkę za duże. Będę musiał je, zaraz to zrobimy, zeszlifować, bo nie wiem, czy dostanę mniejsze szczotki. Ja bardzo chciałbym podczas tego przeglądu od razu ten odkurzacz uruchomić. Sprawdźmy jeszcze, jakie rozmiary mają te szczotki, które mam. Mniejszych raczej nie mam, bo też nigdy nie używałem urządzeń, w których byłyby cieńsze szczotki. Dobrze, czyli muszę doszlifować te, które mam tutaj. Sprawdźmy najpierw, jakie one mają wymiary. No, jak to będzie 6 mm na 5 mm. Natomiast w tym odkurzaczu na oko, nie wiem, 5 na 4 mm. Spróbujmy, zobaczmy, zeszlifuję te szczotki i zobaczymy, kiedy będą pasowały. Tak, spróbuję troszeczkę teraz drobnoziarnistym papierem ściernym zeszlifować te szczotki. To idzie bardzo szybko, więc trzeba uważać, żeby nie zeszlifować ich za bardzo. No, ale na pewno jeszcze muszę popracować nad nimi. No już prawie wchodzą, ale to jest jeszcze troszkę za ciasno. O, myślę, że teraz ta szczotka już ładnie wejdzie. Sprawdźmy znowu, jaki teraz ma wymiar. Mam 5 mm na 4,5 mm i w tym momencie wydaje mi się, że ta szczotka zupełnie dobrze tutaj wchodzi. Wyjmę tutaj resztkę tej starej szczotki. A spróbuję tutaj jeszcze zmierzyć na tym fragmenciku, czy tutaj coś zobaczę. Tutaj 5,20 na 4,30. Włożę tę szczotkę tak, jak ona powinna być tutaj zamocowana i wmontuję ją do odkurzacza. Ona tutaj doszła do końca i ładnie dotyka do komutatora. I to samo teraz zrobię z drugą szczotką, to znaczy muszę ją z jednej strony o cały milimetr, a z drugiej strony o pół milimetra zeszlifować. Dobrze, już zejdzie. Sprawdźmy jeszcze raz, do jakiego poziomu zeszlifowałem tę szczotkę. Tutaj mam 5,25 na 4,5 powiedzmy. Papier ścierny po dotarciu szczotek mogę na razie odłożyć. Bardzo to jest ciekawe, że w tym w sumie jednak dużym odkurzaczu znajduje się silnik, który wielkością praktycznie mógłby pasować do tego malutkiego ręcznego polskiego odkurzacza Gamma 2, a szczotki w tym silniku są nawet mniejsze niż w tej gamie. Tutaj, tak jak wspomniałem, jeżeli dobrze pamiętam, były szczotki 5 na 6 mm, a tutaj są
przynajmniej tak jak mi się wydaje, 5 na 4,5 mm. Będę musiał w jakimś opisie tego silnika znaleźć faktycznie podany przez producenta rozmiar szczotek, ale wydaje mi się, że teraz już te powinny pasować. Możemy jeszcze sprawdzić, czy jest połączenie pomiędzy tymi szczotkami. No, wydaje się, że jest. Także tutaj powinno teraz chyba w tym miejscu, tak. Jest połączenie. Możemy teraz zrobić próbę i tak jak ten silnik leży na stole warsztatowym, podłączyć go do prądu. Tutaj podłączam kabel, ale nie będę podłączał bezpośrednio do sieci, do napięcia 230 V, tylko podłączę go tak jak w przypadku innych prób starych odkurzaczy przez regulator napięcia, którym zmniejszę troszeczkę napięcie i obroty silnika. No i zobaczmy. Chwileczkę. Odkurzacz jest teraz wyłączony. Tutaj jak widzicie jest spore iskrzenie na szczotkach, no ale to nic dziwnego, daliśmy zupełnie nowe szczotki, jeszcze w dodatku rozmiarem troszeczkę niepasujące, doszlifowane tak, żeby pasowały do tego odkurzacza, więc one muszą się tutaj delikatnie dotrzeć, obcierając o komutator. Ale tak czy inaczej jestem zadowolony, że ten odkurzacz działa, no bo tak jak widzieliście tutaj z tych szczotek praktycznie, no z jednej nie zostało nic, a z drugiej został jakiś taki malutki okruszek. Przyznaję, że sam się dziwię, że podczas nagrywania zapowiedzi tego odcinka, kiedy uruchomiłem ten odkurzacz, sam się dziwię, że on w ogóle zadziałał. I tak jak powiedziałem, jest to nauczka, żeby jednak starych urządzeń bez wcześniejszego sprawdzenia nie uruchamiać. Myślę, że to, co mogę zrobić w tej chwili, to jeszcze tylko przeczyścić ten odkurzacz pędzelkiem z kurzu, chociaż on akurat nie jest jakoś tam bardzo zakurzony, i zamontować go z powrotem w odkurzaczu. Zrobię sobie też kilka zdjęć tego silnika i za chwilkę poszukam w internecie. Może uda mi się znaleźć jakieś informacje o nim. A jeżeli nie, no to będę szukał i odcinek poświęcony temu silnikowi, czy innym silnikom w innych czeskich czy czechosłowackich odkurzaczach opublikuję następnym razem. Przeczyszczę też troszkę sam odkurzacz w środku. Regulator napięcia mogę już odstawić, nie będzie nam potrzebny na razie. Żeby nasmarować łożysko, musiałbym ten silnik rozkręcić, ale to mogłoby być fajnym tematem jakiegoś innego nagrania, bo na pewno będzie z tym troszkę pracy. Tu muszę odkręcić odkurzacz w ten sposób, włożyć uszczelkę. Teraz mogę włożyć silnik. Tak, żeby on tutaj ładnie wszedł. Teraz muszę z powrotem przykręcić tutaj do izolatora ten kabelek, który jest podłączony do korpusu odkurzacza. I dokręcam. Ok, trzyma się. Postawię teraz odkurzacz znowu w pionie.
tak. Teraz jak widzicie, mam już tutaj założoną klamrę, mam założoną tą gumową poduszeczkę pod spodem. Silnik mocno siedzi w odkurzaczu, a ja mogę teraz przykręcać tę śrubę rozporową, która będzie mocniej trzymała, dociskała silnik. O, już śrubę dokręciłem. Wszystko to bardzo solidnie, mam nadzieję, że to jest widoczne, bardzo solidnie w środku siedzi, a ja mogę zamknąć klapę. No i teraz mogę z powrotem przykręcić te 3 śrubki mocujące pokrywę silnika. Odkurzacz jest z powrotem zmontowany. Jeszcze troszeczkę przetrę korpus odkurzacza. Swoją drogą nie jestem pewien, co to jest za taki charakterystyczny rodzaj malowania tego odkurzacza, taki przypominający troszkę tkaninę, troszkę sztuczną skórę. Mam wrażenie, że on bardzo ładnie wygląda, jak jest nowy, natomiast jest dosyć podatny na zabrudzenia i ponieważ ma takie drobne szczelinki, to wydaje mi się, że dosyć trudno go doczyścić. W każdym razie trudniej niż w przypadku zwykłego lakierowania. Teraz włożę do środka worek na kurz, który nie ma tutaj żadnych dziur. Wydaje się, że jest w ogóle wytrzepany. Ja go nawet nie musiałem trzepać. Tutaj jest przednia pokrywa worka na kurz, którą zapinamy. I w zasadzie odkurzacz można by uznać za gotowy do użytku. Jeszcze tu go troszeczkę przeczyszczę. Myślę, że teraz możemy jeszcze raz uruchomić ten odkurzacz. Teraz już podłączając go bezpośrednio do sieci. Myślę, że działa całkiem w porządku. On oczywiście będzie musiał jeszcze kilka razy pochodzić, żeby te szczotki dobrze się tam dotarły, ale na pewno jest lepiej niż w czasie, kiedy miał no, takie już zupełnie zużyte szczotki i był właściwie na progu wyzionięcia ducha. Tutaj pokażę Wam jeszcze jedną małą ciekawostkę, która może się przydać przy bardzo wielu czechosłowackich urządzeniach, powojennych, ale też i przedwojennych. Na tabliczce znamionowej znajduje się takie malutkie logo ESC. To jest skrót od nazwy Czechosłowackiego Związku Elektrotechnicznego. Podobny przypadek mieliśmy przy niemieckich wyrobach. Tam też znajdowało się takie logo ze skrótem VDE. Znajduje się zresztą do dzisiaj. I ten skrót, o tym już kilka razy mówiłem w nagraniach o niemieckich urządzeniach, był nazwą podobnego niemieckiego Związku Elektrotechników. Ta czechosłowacka organizacja powstała w 1919 roku, a w 1920 opublikowała pierwsze przepisy i normy elektrotechniczne i zaczęła używać wtedy jeszcze takiego troszeczkę innego, nieco bardziej stylizowanego logo ESC. W 1929 roku wybudowano laboratoria testowe i to pozwoliło z kolei na już systematyczną kontrolę i znakowanie wyrobów elektrotechnicznych w przedwojennej Czechosłowacji, a w 1931 roku przyjęto nowy właśnie ten symbol ESC.
który do dzisiaj jest używany na czeskich, czechosłowackich, a po podziale kraju na czeskich urządzeniach elektrycznych. I na koniec jeszcze jedna historia, tym razem biograficzna. Co się stało właściwie z inżynierem Janem Proszwicem, który założył firmę ESA, przejętą w 1948 roku przez komunistów i z której z kolei powstała firma Elektropraga. Po prześladowaniach przez Komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa Jan Proszwic trafił do więzienia Pankrak i został skazany na roboty przymusowe, ale udało mu się uciec z obozu, przedostać w 1948 roku do Niemiec, a w 1950 roku stamtąd do Wielkiej Brytanii, gdzie z czasem założył kolejną firmę produkującą sprzęt gospodarstwa domowego. Zmarł w 1989 roku. O jego biografii ciekawej, ale też tragicznej, odzwierciedlającej wydarzenia w Czechosłowacji po 1945 czy 1948 roku poczytać można też we wpisach w Wikipedii. To chyba wszystko na dzisiaj. Starałem się opowiedzieć nieco o historii pierwszych powojennych czechosłowackich odkurzaczy na przykładzie tego odkurzacza, takich jak ten V300. No ale to jest oczywiście tylko fragment ciekawej, bogatej historii odkurzaczy produkowanych w Czechach czy w Czechosłowacji. W połowie lat 50. pojawił się odkurzacz Standard i kolejne takie jak Tiger, Jupiter, Pluto, w których ważną rolę odgrywały już nie tylko aspekty techniczne, nie tylko jakość, ale też staranny design, między innymi kultowe projekty autorstwa projektanta Stanisława Lachmana. Ale o tym już opowiem Wam w kolejnych nagraniach, w kolejnych odcinkach. W każdym razie ten odkurzacz bardzo mnie zachęcił do zapoznania się, do uzupełnienia kolekcji o kolejne stare czechosłowackie odkurzacze. Nawet niewykluczone, że już dzisiaj sobie jeden zamówię, bo widziałem ostatnio ogłoszenie z ofertą sprzedaży takiego czechosłowackiego odkurzacza Tiger, chyba również z wytwórni Elektropraga. A zabawne jest to, że od dłuższego czasu bardzo chciałem mieć w zbiorach taki stary niemiecki odkurzacz EEG Vampyr, jak ten, który pokazywałem na reklamie z 1939 roku. I zupełnie się nie spodziewałem, że właściwie to już od dawna mam w zbiorach taką jego powojenną czechosłowacką kopię w postaci właśnie tego odkurzacza Elektropraga. Myślałem, że jest to jakaś tam wersja polskiej Alfy czy Alfy 2, a okazuje się, że ten odkurzacz ma za sobą jednak dużo dłuższą i ciekawszą historię i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy ten odkurzacz obejrzeć, a nawet go w pewnym sensie zreperować, no bo jak się okazało, tutaj szczotki w silniku tego odkurzacza były już praktycznie w stanie agonalnym i za chwilę już ten odkurzacz przestałby działać. Na pewno zgodnie z zapowiedzią, którą opublikowałem kilka dni temu, będę chciał w jednym z kolejnych odcinków, w jednym z najbliższych odcinków zająć się także tym bardzo fajnym i ciekawym starym Electroluxem, ale nauczony doświadczeniem z tym odkurzaczem nie będę go dzisiaj uruchamiał. Poczekajmy, aż go rozkręcę, zajrzę do środka, zobaczymy wtedy, czy działa i jaki silnik się w nim znajduje, czyli kolejny odkurzacz z całą masą różnych ciekawych historii i zagadek. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu.